Cześć, witajcie w nowej serii odcinków, w której to serii odcinków będę prezentował samochody i motocykle widzów. Ze względu na to, że projekt CZ jest już w zasadzie prawie skończony, postanowiłem pokazać troszeczkę innej motoryzacji, zarówno starszej, jak i nowszej. W pierwszym odcinku poznajcie Radka. Cześć. Cześć. Radek jeździ takim pięknym Saabem, zaraz o nim troszeczkę opowie. Dlaczego w pierwszym odcinku jest Saab Radka? Dlatego, że Radek zrobił przy tym samochodzie prawie wszystko sam i to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ pasjonaci często nie zdają sobie sprawy, że jeśli motocykla lub samochodu nie zrobisz samemu, to się go nie nauczysz. Jak cię popsuje, to go nie naprawisz, jeśli wszystko zlecisz pod wykonawcą. Więc Radek, co to jest za Saab? Jest to Saab 96 V4 z 79 roku. W moim posiadaniu od 2018 roku. Jak zaczęła się historia z twoim samochodem? Historia zaczęła się tak, że szukaliśmy samochodu do rajdów historycznych na regularność. Nietypowa bryła tego samochodu przykuła moją uwagę. Pojawiło się ogłoszenie w sumie niedługo później. Jedna z tych historii, kiedy trzeba kuć żelazo póki gorące, więc szybko laweta, wolne z pracy i pojechaliśmy praktycznie w nocy po niego z Krakowa nad Bałtyk. No, bo jesteśmy z Krakowa, więc nad morzem mam zdecydowanie blisko. A dlaczego tak się odbywają takie akcje? Ponieważ jeśli pojawia się coś dobrego na ogłoszeniach, to każdy, kto ma jakiegoś złoma albo już coś kupował, to wie, że jak się pojawia ogłoszenie, to jeśli nie jesteś pierwszy, żeby je kupić, a sprzedawcy z reguły nie chcą żadnych zaliczek, nie chcą rezerwować tych sprzętów, to musisz po prostu jechać jako pierwszy, nie? Więc gra jest często warta świeczki, ale rozgrywa się na zasadzie, że no kto pierwszy, ten lepszy. No, są grupy handlarzy, które po prostu te sprzęty skupują, no i potem już je trzeba odkupić z ich po prostu marżą. Poprzedni właściciel troszkę z nim porobił, ale to były takie naprawy farmerskie, żeby oby się trzymało. Rozmiar zniszczeń dopiero się okazał w miarę postępu prac, jak to wyglądało. Jak przebiegał proces przebudowy czy odbudowy? Jak to nazwać? Odbudowy. On jest tak jakby do oryginału przywrócony? Częściowo. To jest też osobna historia. Znaczy nigdy nie było moim celem, żeby zrobić idealnie, przywrócić do takiego stanu, jak był prosto z fabryki. Jest tu kilka rzeczy zmienionych ze względu na, no powiedzmy, jakieś problemy konstrukcyjne tego samochodu. Troszkę trzeba go było przystosować też do obecnego ruchu i natężenia ruchu i obecnych temperatur też. Czyli można powiedzieć, że usprawniłeś go po prostu. Tak, był taki troszkę zmodyfikowany, natomiast wszystko są to modyfikacje, które byłyby wykonane no jakby z epoki, które mogły być wykonane wtedy, kiedy ten samochód był normalnie samochodem dostępnym na rynku. Jak już samochód dostarczyłeś do Krakowa, to jaki był zakres prac, od czego zacząłeś, co zrobiłeś sam, co zleciłeś komuś i ile to trwało? Cała odbudowa taka do stanu, kiedy można było go wypuścić na przegląd i poruszać się po drogach publicznych, to trwało 3 lata. No, z przerwami, no, ze względu na różne sytuacje. Myślę, że około 1000 godzin pracy mogło to kosztować, zrobienie. Czy coś zlecałeś podwykonawcom, czy wszystko zrobiłeś sam? Praktycznie wszystko zrobiłem sam, oprócz planowania głowic i proszkowego malowania felg i kilku elementów z zawieszenia, takich jak sprężyny na przykład. No wiadomo, bo to technologicznie nie jesteśmy w stanie zrobić samemu. Balarnia proszkowa też jest gdzieś tam w planie, bardziej ogranicza przestrzeń niż... Mini piecyk, tak? Taki mini piecyk, coś takiego może się przydać. Co było największą trudnością przy odbudowie? Największą trudnością brak miejsca. Pracuję w garażu, takim standardowym garażu, jak tutaj widać bramy z tyłu od nich i czasami rzeczywiście jest to kwestia, że trzeba jak Tetrisem przesuwać te wszystkie elementy wyposażenia i części samochodu. Miejsce to jest chyba problem każdego złomiarza, nie tylko twój, naprawdę. Generalnie drugi problem, jaki bym widział w tym technologiczny, jest taki, że przy odbudowie pojazdów zabytkowych, jakichś tam nieprodukowanych już, część części trzeba po prostu wykonać samemu. Problem jest taki, że zawody takie jak frezer, tokarz, to są zawody praktycznie wymierające, szczególnie jeżeli chodzi o toczenie czy frezowanie manualne. Jest dużo zakładów oferujących obróbkę CNC, ale no, wtedy trzeba na przykład zamówić 1000 sztuk i czas realizacji. Z ekonomicznego punktu widzenia się to opłacało zrobić. Tak, jednym i drugim. Nikt nie będzie linii produkcyjnej praktycznie. A ile tych Saabów było wyprodukowane, a ile jest w Polsce, wiesz może? Wyprodukowanych było około 500 000. Albo 700, nie pamiętam już. W każdym razie samochód produkowany był przez 20 lat. Historia jest w sumie o tyle ciekawa, że w połowie tego okresu mniej więcej, czy tam w 68, został zmieniony silnik z dwusuwowego na czterosuwowy. I żeby nie wywołać paniki wśród kupujących, cały ten projekt był okryty tajemnicą
Ludzie, którzy się tym zajmowali w fabryce Saba, dostali wolne. Jakiś tam główny inżynier, na przykład jego wytłumaczeniem było, że idzie prowadzić sklep swojego taty. Jako po prostu pod przykrywką urlopów i tak dalej testowali różne silniki do tego samochodu. Został wybrany silnik V4 Forda, który właśnie jest w tym samochodzie. Słuchajcie, żeby materiał i odcinek był dość ciekawy, ja biorę teraz kamerę do ręki, no i Radek opowie o bolączkach tego samochodu, o tym, co sprawiło największą trudność, no i troszeczkę na pewno sobie powspomina z odbudowy. Zacznijmy może od pokazania silnika, co kryje się pod spodem. Proszę bardzo. Maska otwiera się dosyć nietypowo, jak dla obecnych samochodów. Czasy, kiedy tyle miejsca w komorze silnika jest do pracy nad silnikiem, już chyba się skończyły. Ten silnik został wybrany jako następca dwusuwa, który tu był we wcześniejszych modelach. Właśnie dlatego, że jest taki kompaktowy. Był to silnik, który oprócz samochodów był przez Forda również używany do sprzętów takich jak motopompy, jakieś wózki widłowe i tak dalej. Nietypowy silnik V4, dosyć rzadko stosowany w samochodach. Ma kilka wad związanych z drganiami, z koniecznością wałka wyrównoważającego. Natomiast jest to silnik bardzo wytrzymały. Były jego wersje fabrycznie do motorsportu przerabiane, które osiągały 240 koni mechanicznych. Była wersja turbo, 200 koni mechanicznych, z którą to samochód osiągał setkę w 5 sekund, co jak na tamte czasy jest całkiem niezłym wynikiem. Czy przeprowadzałeś jakieś modyfikacje, czy doprowadziłeś go do stanu takiego, aby był jak najbardziej zbliżony do tego, jak wychodził z fabryki? Silnik jest zmodyfikowany, jest w nim pompa oleju z większą wydajnością, z większym wolumenem, z wersji V6, który jest w zasadzie tym samym silnikiem, tylko po prostu zostały doklejone 2 cylindry, więc dużo części pasuje. Oprócz tej pompy jest też założony inny gaźnik. To jest wersja 96 V4 Super, czyli wersja, która miała dwugardzielowy gaźnik Solexa. Ten gaźnik był dużą poprawą w stosunku do gaźników Forda, natomiast jakieś 3 konie mechaniczne dodawał zresztą do tej poprzedniej konstrukcji. Natomiast jest to gaźnik bardzo wrażliwy i wymaga dość dużo strojenia i to nie są ustawienia wieczne. Więc został zastąpiony Weberem DGAV, który jest to też gaźnik z epoki, był to też popularny mod do tych samochodów. Filtr KNN-a, który też ktoś zwrócił mi kiedyś uwagę, że to nie pasuje, bo to jest samochód zabytkowy, a filtr nowoczesny. KNN działa od 1965 roku, jak dobrze pamiętam, więc jest to jak najbardziej filtr z epoki. Dodałem kilka rzeczy, takich jak dodatkowy czujnik ciśnienia oleju ze wskaźnikiem ciśnienia oleju, żeby mieć podgląd na to, co się dzieje po modyfikacji pompy. Dodałem wyłącznik termiczny do wentylatora i dodałem wentylator elektryczny, dlatego że wentylator jest tutaj napędzany z paska klinowego i przy obecnym ruchu dość często w korkach po prostu się ten silnik przegrzewał. W związku z tym dodany jest wentylator elektryczny, jest schowany, także nie zaburza tutaj estetyki. Dołożyłem jeszcze filtr z regulatorem ciśnienia. Te gaźniki Webera nie lubią za dużego ciśnienia paliwa, więc jest filtr Malpasi z regulatorem. Poza tym w zasadzie jest wszystko oryginalne. Skrzynia biegów, którą ostatnio skończyłem, też kilka przeróbek było w niej konieczne ze względu na jakieś po prostu błędy konstrukcyjne. Były zmienione w skrzyni biegów łożyska, było przerobione też jedno koło zębate. Duże podziękowania tutaj dla Instytutu Obróbki Skrawaniem, który wykonał świetną robotę w wykonaniu repliki łożyska, które już nie jest produkowane od wielu, wielu lat. O silniku to tyle, mógłbym jeszcze długo opowiadać. Żeby nie przynudzać, zamykamy maskę. Kolejna rzecz, do której poszło paradoksalnie dość dużo pracy, to było drzwi oraz dopasowanie paneli. Na facebookowej grupie miłośników tego samochodu taką anegdotę czytałem, że gdy był sprzedawany na rynek amerykański, pytali często klienci w salonie, dlaczego są takie szczeliny duże, dlaczego są te szczeliny nierówne. I takim obiegową, w cudzysłowie, ściemą dla tych klientów to było to, że w Szwecji jest to zrobione specjalnie, ponieważ jest zimno, jest dużo śniegu i żeby śnieg nie zamarzał w tych szczelinach, to dlatego są takie duże. To jest samochód wyprodukowany w 1979 roku, więc na rok przed skończeniem ich produkcji. Ostatnie 2 lata były już robione w Finlandii.
Podejrzewam, że po prostu formy, na których były te blachy tłoczone, no już miały swoje lata, nikt ich nie produkował nowych. Spasowanie, jakie jest obecnie, jestem dość zadowolony z tego. Wiadomo, nie jest idealnie, ale jest bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było. Najbardziej jestem zadowolony z dźwięku zamykania drzwi. Troszkę prób na to poszło, żeby się zamykały poprawnie. Samochód malowałem sam. Nie zdzierałem do gołej blachy od razu wszystkiego całego, ponieważ chciałem zachować dach, który był w oryginalnym lakierze. Natomiast okazało się to no niestety niemożliwe, ponieważ dobór koloru, o ile komputerowo w czasach obecnych bardzo ładnie wychodzi, ale przez 40 lat ta chemia się trochę zmieniła, więc nie był to już taki połysk, chociaż kolor był ten sam, jednak one się różniły. Kolor nazywa się według katalogu Cinnober-Rot, czyli czerwony cynobrowy, coś takiego. Mnie przypomina pomidorowy, ale to o kolorach już nie będę wypowiadał. Cały samochód lakierowałem sam, wszystko w garażu, także bez użycia komory bezpyłowej. Natomiast przy lakierowaniu takim właśnie direct gloss można z wieloma rzeczami sobie poradzić już po fakcie. Na masce na przykład gdzieś są fragmenty jakiegoś owada, który tam utknął między drugą a trzecią warstwą. Można to po prostu delikatnie zapolerować. Samochód jest lakierowany 6 warstwami farby Direct Gloss 2K Spectrala, czyli nie ma po prostu położonego klaru. Lakieruje się ileś tam warstw, w tym przypadku jest 6. Ciekawostka i kolejne wyzwanie z tym samochodem było takie, że praktycznie niedostępne są panele do niego zastępcze. Więc wszystkie po prostu wykonałem samodzielnie. Było to albo gięte, albo robione po prostu młotkiem na formach ze sklejki. Przypomnij, kim jesteś z zawodu? No, zajmuję się IT generalnie. No więc, żeby klepać blaszki, to tak naprawdę nie trzeba być po jakiejś szkole, trzeba po prostu mieć dużo praktyki. Tak, trzeba było troszkę parę arkuszy zepsuć, fakt. Natomiast no, jest to bardzo satysfakcjonująca praca, bo praktycznie z płaskiego arkusza powstaje coś, co jest kawałkiem samochodu. Nie wiem, dla mnie to była super frajda, naprawdę. Powiem Ci, że zauważyłem, że dużo osób z branży właśnie komputerowej, generalnie IT, gdzie pracują przed komputerem bardzo dużo czasu, to potrzebuje właśnie odreagować w jakiś sposób i zbudowanie własnego klasyka jest po prostu świetną opcją, nie? Jeśli ktoś nie lubi meczy, nie lubi piwka i tego typu atrakcji, no to klasyk jest tutaj naprawdę taką pozycją obowiązkową, bym powiedział. Dokładnie tak. Czy były jakieś przeróbki wnętrza? Czy to wnętrze zachowało się w oryginale tak jak jest? Wnętrze jest praktycznie oryginalne, zrobiłem tylko dywaniki, troszeczkę inne, dlatego że tu na środku jeszcze był tunel, który ciepłe powietrze do tyłu też doprowadza. Ten tunel usunąłem, jest podłoga dzięki temu płaska, także to była jedyna modyfikacja tak naprawdę wnętrza. Dużą zaletą tego samochodu była jego kompletność. Nie musiałem wielu części tutaj jakby dołożyć, których nie było. Natomiast no, w procesie kilka z nich uległo zniszczeniu, w tym jedna w zakładzie, do którego oddałem w celu modyfikacji, ale to już jest inna historia. Jakiś przełącznik się rozleciał, no wiadomo, 40 ponad lat, tworzywo sztuczne. Natomiast generalnie był samochód kompletny. CarPlaya ma? Nie ma, a Android Auto. Nie ma nawet radia. Ja szczerze mówiąc nie lubię radia w ogóle w samochodzie. Nie lubię jakiegoś takiego, jak coś tam brzęczy w tle po prostu, żeby tylko brzęczało. Tutaj się słucha silnika, więc tu oryginalnie to było radio, zostało zastąpione tutaj zestawem wskaźników, a muzyką jest tutaj połowa V8, połowa poprzeczna, bo w zasadzie rzędowa czwórka to też połowa V8. To tak jak nawet mówiłeś z tym motocyklem, tak? Że niby to kosztuje 5 zł, to 15, to 20, ale to później te części, to się wszystko zbiera na dość dużą sumę. Nie? I tak no, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, ile to wszystko kosztowało. No, z kilkanaście tysięcy pewnie. A czy warto było, to już sobie sami odpowiedzcie. Nie mamy tutaj 10 kamer, bo moglibyśmy kręcić reakcje ludzi, ale z reguły jest taka. Znaczy
przyjechałem chwilę za tobą, więc nikt nie zwracał uwagi na mój samochód. Jest to też taka kwestia, że to jest bardzo nietypowy samochód jak na Polskę. W sumie ciekawe, dlaczego nie dotarły do Polski, bo na przykład były dość popularne w Niemczech i to był samochód raczej tani, to był taki, powiedzmy, nasz Polonez, tak? To był taki samochód czteroosobowy, rodzinny, chociaż trzydrzwiowy. No jakoś tutaj nie zyskały na popularności i po prostu no jest to tak nietypowe auto. Ja nie widziałem nigdy na drodze. Jest w Polsce tych samochodów kilka czy tam kilkanaście. Złomnik nawet pokazywał. Pozdrawiamy Złomnika, bo mój kolega jest jego takim fanem, że jest jego takim fanem, że... Pokazywał nawet 96 w jednym z odcinków swoich gdzieś tam z Warszawy. Czy warto jest posiadać taki samochód? Czy Bardzo warto, jak komuś brakuje atencji, naprawdę polecam. Jedna z pierwszych jazd zatrzymałem się na parkingu koło marketu, coś tam kupić. No, wiem teraz, jak czują się ładne dziewczyny, po prostu ludzie do mnie podchodzili, zaczepiali, co to za auto, co to za kolor, czemu taki kolor, który rok i tak dalej. No naprawdę w życiu nie miałem tyle uwagi, co wtedy. Prezent ode mnie, czyli od partnera tego odcinka. Rameczki na rejestrację, bardzo proszę. Dzięki. Mam nadzieję, że się przydadzą i że będą dobrze wyglądać na takim fajnym samochodzie. Dzięki. Małe podsumowanie dzisiejszego odcinka to samochód się nie zepsuł. Powiedziałeś, że zrobił już pierwsze 1000 km, więc 1000. wbrew naprawdę niedużo. Usterek jakichś poważniejszych w tym czasie nie było, więc pozostaje mi tylko życzyć, aby się dobrze spisywał i żebyśmy się gdzieś częściej widywali po prostu na mieście. A wy dawajcie znać, jeśli ktoś z was ma jakiś samochód, motocykl, który chciałby zaprezentować, to piszcie i chętnie gdzieś podjedziemy, zrealizuję jakiś materiał. Czy chciałbyś coś jeszcze na koniec powiedzieć o samochodzie, czego do tej pory nie powiedziałeś? Cóż, powiedzieć mógłbym wiele rzeczy. Myślę, że brakłoby YouTube'a, że jakbym chciał powiedzieć wszystko. Ludzi zainteresowanych szczegółami odbudowy zapraszam na autka.me. Tam są moje Instagramy, YouTube'y, tym podobne rzeczy oraz zdjęcia i filmy z całego tego procesu. Po bardziej szczegółowe zapraszam tam. W opisie filmu będziecie mieli kontakt, doradka właśnie instagramowy przede wszystkim, żebyście mogli wejść i ewentualnie, jeśli ktoś ma podobny samochód, chciałby o coś zapytać, bo pamiętajcie o tym, że w tak krótkim materiale nie da się zawrzeć wszystkich informacji, które byłyby niezbędne celem odbudowy takiego samochodu. Zdecydowanie.